Cześć, mam na imię Adam i niektórzy z Was na pewno kojarzą mnie już ze środkami GNP. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam, jak ja czyszczę broń krótką oraz jakie są zasady działania środków GNP. Na tym filmie będziemy gościć Glocka 17, ale tę wiedzę będziecie mogli przełożyć na dowolny pistolet, a może nawet broń długą. Zasady są proste, popatrzcie. Mamy mniej lub bardziej brudny pistolet. To, jak bardzo jest zaniedbany, może wpłynąć na długość czyszczenia oraz ewentualne powtórzenie niektórych czynności. Zasada jest prosta. Po sprawdzeniu, czy broń jest rozładowana i rozłożeniu jej na części, oceniamy, czy wystarczy przedmuchać ją powietrzem, czy raczej musimy wcześniej użyć szczotki. Pamiętajcie, by używać szczotek z odpowiedniego materiału, tak by nie porysować przy okazji powierzchni pistoletu. Przedmuchujemy broń, by nie zrobiło się nam niepotrzebne tzw. błoto, które będzie trudniej usunąć i zużyjemy więcej środków do czyszczenia. Na tym etapie musimy przygotować powierzchnię do docelowego czyszczenia, czyli pozbywamy się wszystkiego, co jest zbędne na powierzchni metalu czy kompozytu. Tyczy się to zarówno szeroko pojętego brudu, jak i warstw poprzednio użytej chemii. Degreaser Cleaner doskonale usuwa luźne zabrudzenia, których nie zdołaliśmy usunąć powietrzem. Z racji dużego ciśnienia aplikacji wypukuje to, co dostało się do broni podczas strzelania i jej noszenia, czyli piasek, ziemię, kurz oraz to, co jest wynikiem spalania prochu i strzelania, to znaczy opiłki miedzi i cząstki ołowiu. Środek ten wstępnie rozpuszcza już również nagar poprochowy. Z racji, iż środek ten działa przede wszystkim jako zmywacz, oprócz brudu rozpuszcza i usuwa poprzednio nałożone środki chemiczne, które miały na celu zabezpieczenie broni przed korozją i nadmiernym przywieraniem brudu. Nasz zmywacz wypiera wodę z powierzchni i szybko odparowuje. Jednak, gdy zależy nam na czasie, możemy przyspieszyć proces odparowania produktu i przedmuchać części broni powietrzem. Normalnym jest pojawienie się na tym etapie miejscowo białego nalotu. Jest to spowodowane tym, że w naszych środkach używamy czystej benzyny. Nie przejmujcie się tym, zaraz go usuniemy. Lufa to część broni, która jest narażona na zabrudzenia wynikłe z procesu spalania prochu. Dlatego przy tym elemencie potrzebny jest czas, by nasza pianka mogła zadziałać i rozpuścić warstwę nagaru i osad poprochowych. Po aplikacji pianki warto poczekać co najmniej 10 minut. Ten czas pozwoli chemii zadziałać i efekt czyszczenia będzie optymalny. Pianki możemy użyć również do czyszczenia miejsc trudno dostępnych, takich jak na przykład mechanizm spustowy czy mechanizm kurka. Pozostałe części i powierzchnię szkieletu należy potraktować gun cleanerem. Jest to środek do czyszczenia o podobnym składzie jak i piana, ale różni się rodzajem aplikacji. Jest w opakowaniu z atomizerem. Tym samym jest ekonomiczniejszy w użyciu, nie pryska, a z racji, iż nie jest w aerozolu, jego zapach jest minimalny. Nakładamy go na pozostałe części broni. Zalecane jest podobnie jak w przypadku piany odczekanie około 5-10 minut przed przystąpieniem do czyszczenia mechanicznego. Ale jeśli broń nie jest bardzo brudna oraz nie mamy wystarczająco dużo czasu, możemy praktycznie od razu przystąpić do czyszczenia. Do czyszczenia możemy użyć szczotek z odpowiednim włosiem, patyczków higienicznych i czystych szmatek. Podczas czyszczenia mechanicznego możemy zauważyć, że piana zmienia kolor na niebieski. Jest to wynik reakcji środków chemicznych z miedzią i mosiądzem. Po etapie czyszczenia mechanicznego przystępujemy do wypłukania zmywaczem resztek gun cleanera wraz z całą resztą rozpuszczanych osadów poprochowych, nagaru i starych olei. Zmywacz odparowuje po paru minutach i zostawi suchą i czystą powierzchnię. Możemy przyspieszyć ten proces, tak jak poprzednio, przedmuchując elementy broni powietrzem. Pamiętajcie, że broń na tym etapie jest czysta, ale jest niezabezpieczona, tym samym podatna na korozję. Po upływie 10-15 minut lufa jest już gotowa do czyszczenia. Do czyszczenia możemy użyć produktów w odpowiednim kalibrze, np. wyciora z założonymi przecierakami, szczotki mosiężnej, sznura lub po prostu czystej szmatki owiniętej na szczotce plastikowej. Wycior lub sznur wsadzamy od strony komory nabojowej, powtarzamy czynności do momentu, aż świeża szmatka lub przecierak po wyciągnięciu pozostanie czysta.
Na koniec przepłukujemy lufę degreaserem, a następnie w celu przyspieszenia procesu odparowania z lufy możemy ją przedmuchać powietrzem. Na czyste elementy, które pracują najciężej w naszym pistolecie, należy nanieść smar syntetyczny. Małą ilość smaru w postaci kropli nanosimy na współpracujące elementy broni. Następnie rozprowadzamy smar np. patyczkiem kosmetycznym po ich powierzchni. Smar należy nanieść przed użyciem oleju. Broń po wyczyszczeniu jest podatna na oddziaływanie środowiska i może ulec korozji. W celu konserwacji należy użyć środka Gun Oil. Nanosimy go cienką warstwą po całej powierzchni broni i jej elementach w sposób przypominający malowanie sprayem. W przypadku naniesienia zbyt grubej warstwy oleju możemy jego nadmiar zetrzeć szmatką. Pamiętaj, by przed wizytą na strzelnicy usunąć warstwę oleju z lufy zmywaczem. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności mamy wyczyszczoną i zakonserwowaną broń gotową do strzelania lub odłożenia do szafy. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam zrozumieć zasady działania środków oraz proces czyszczenia broni. Zasady stosowania chemii do broni i etapy jej czyszczenia są dość proste i logiczne, szczególnie jak zrozumie się pewne techniczne aspekty krok po kroku. Pozdrawiam i do zobaczenia na strzelnicy.